Witajcie bardzo serdecznie. W ostatnich odcinkach opowiadałem o zagonach warzywnych, o tym, co wysiewamy, co uprawiamy, a dziś troszeczkę przeniesiemy się do części jagodnika, do części sadowniczej, może trochę do roślin kwitnących, użytkowych, a to wszystko za przyczyną jednego takiego pożytecznego owada. Dziś o pszczole samotnicy, o murarce ogrodowej, o tym, jak ona żyje, jaki ma cykl życiowy, po co warto ją mieć, po co warto ją hodować w swoich ogrodach, na swoich działkach, jak to robić, no i czy to jest niebezpieczna pszczoła. W kwietniu, w maju, w czerwcu zakwitną najpierw śliwy, wiśnie, czereśnie, jabłonie, grusze. No nie zapominajmy o porzeczce czerwonej, czarnej, różowej, białej, o agreście, o aronii, o wielu krzewach owocowych, o truskawkach, które są tutaj obok i które będą kwitły, które potrzebują zapylenia. Niektórym wystarczy swój pyłek do tego, żeby być zapylonym, ale większość roślin, żeby dobrze, pięknie owocować, potrzebuje zapylenia. Potrzebuje pracy pszczół, potrzebuje pracy owadów zapylających, trzmieli czy innych owadów. My dzisiaj skupiamy się na pszczołach, ale nie na pszczołach miodnych, nie na tych, które produkują miod, które uprawiamy w pasiekach, które uprawiamy w ulach, ale będziemy uprawiali je, hodowali je raczej w domkach czy w hotelikach, taki jak ten, to jest mój domek. I ta pszczoła samotnica, ta murarka ogrodowa, to będzie jej zadaniem właśnie zapylanie naszych krzewów owocowych, naszych drzew owocowych, ale może także naszych pomidorów. Murarka ogrodowa powinna być pospolitą pszczołą, która często występuje w naszych ogrodach, w naszych sadach, na naszych łąkach. I tak było przez wiele lat. Przez wiele lat, gdy domy były kryte gliną, gdy były to drewniane domy, gdy były strzechy, gdy było wiele nieużytków, gdy były pozostawiane na zimę trawy. W tej chwili mamy bardzo często taką modę niestety na to, żeby był równo przycięty trawniczek, wokół piękny szpaler tuj i ogród wydaje nam się być wówczas bardzo ciekawy albo taki zadbany, elegancki. Otóż nie ma wtedy życia, nie ma miejsca dla murarki ogrodowej, która przede wszystkim potrzebuje przestrzeni, ale takich małych przestrzeni. Przestrzeni to jest akurat rurka trzcinowa. Potrzebuje spęknień w murze, potrzebuje spęknień w drewnie, potrzebuje łodyg, nie wiem, miskantów, kiedyś trzcin, żeby tutaj zakładać swoje gniazdo. Więc myśmy, wprowadzając ten uporządkowany ogród, wygrabiony, wyczesany, te tynki, które nie pozostawiają złudzenia co do tego, że są szlachetne, kryjąc dachówkami ceramicznymi, czy betonowymi, czy blachą, czy innymi materiałami, nie dajemy szansy na to, żeby zwiększyć możliwości rozrodcze murarki ogrodowej. A ta murarka jest bardzo ważna dla nas, jak powiedziałem, przede wszystkim do zapylania roślin owocowych. Więc jak pomóc murarce? Należy zapewnić jej dobre miejsce w swoim ogrodzie. Ale zanim do tego, jak zapewnić to dobre życie, to chciałbym Wam powiedzieć o cyklu życia murarki ogrodowej. Rozrywam ubiegłoroczną trzcinę, gdzie są kokony z ubiegłego roku murarki ogrodowej, bo ona jest teraz właśnie w formach kokonów. Na początku kwietnia z tych kokonów, które tutaj widzicie, one wyglądają takie jak małe żelki albo jakieś takie żelowe kapsułki z antybiotykiem albo z jakimiś innymi lekarstwami. Wyklują się mniej więcej w połowie kwietnia pewnie w tym roku, ale zazwyczaj to już z początek kwietnia, jak jest cieplejsze przedmioście, wykluwają się samce. Wygryzają się, wychodzą, wylatują samce. I samce
żyją raptem 2-3 tygodnie. Tyle one żyją i latają wokół takiego gniazda, wokół tego miejsca, w którym się wykluły, czekając na panienki, czekając na samice. Gdy samice pojawią się, a samice wygryzają się tydzień, 2 tygodnie później, to podstawowym zadaniem samca będzie zapłodnienie samicy. Więc samiec jak szalony, gdy tylko samica wychodzi, dopada ją, zapładnia, albo to dzieje się w locie, albo to dzieje się jeszcze gdzieś przy rurkach, przy gnieździe. I po 2-3 tygodniach swojego życia, po tygodniu, 2 intensywnej pracy w postaci zapładniania samicy, samce odchodzą w zapomnienie, umierają. Pozostają samice, które żyją od 6 do 8 tygodni. I zadaniem samicy jest przedłużenie gatunku. W związku z tym samica zaczyna budować gniazda i zaczyna składać jajka i zaczyna walczyć o przetrwanie gatunku. W takiej słomce, w takiej szparze, w takim pęknięciu w pniu, nie musi być takie długie, może być krótsze, samica składa pyłek. Zbiera pyłek na brzuszku. Pszczoły miodne to zbierają na odnogach, a ona ma takie szczoteczki na brzuchu i znosi ten pyłek do takiej łodyżki. Układa tego pyłku dosyć dużo. 40 lotów musi wykonać. Wiele roślin musi odwiedzić, żeby nazbierać odpowiednią ilość pyłku. I jak już nazbiera ten pyłek, składa jajko. Po czym mieszanką gliny i własnej śliny zamurowuje to jajeczko razem z tym zapasem z pyłku. I za tą ścianką zaraz znowu zbiera pyłek, znowu składa jajeczko, znowu zamurowuje, znowu zbiera pyłek, znowu składa jajeczko, znowu zamurowuje. I zobaczcie, że może być kilkanaście pokarmów z jajeczkami złożonych, kilka takich cel zrobionych przez murarkę ogrodową. Gdy murarki ogrodowe kończą swoje życie, jak mówiłem, żyją od 6 do 8 tygodni, więc z końcem czerwca kończy się żywot, kończy się aktywność murarki ogrodowej, tej latającej. Z jajeczek tworzą się larwy, potem tworzą się takie kokony, w których te murarki dojrzewają, dorastają do tego fazy doskonałej. I taki proces kończy się w listopadzie. I od listopada do kwietnia w takim żelku taki kokonik czeka na ciepłe powietrze kwietniowe, żeby znowu się wykluć, znowu się wygryźć, znowu wyjść i znowu zbierać pyłek. Chyba że jesteś samcem, to zapylać. Chyba że jesteś samicą, to zbierać pyłek i składać jajeczka i zamurowywać je, i żeby przedłużyć pokolenie. Pszczoła miodna lata w promieniu 3 km. Murarka ogrodowa lata w promieniu mniej więcej 300 metrów. A więc w najbliższej okolicy, w której się wykluła, w której się urodziła i w której możecie ją hodować, w której postawicie jej hotelik, w której postawicie jej domek. Zobaczcie, 300 metrów. W związku z tym wasze krzewy owocowe, wasze drzewka owocowe, wasze kwiatki czy warzywka będą zapylone przez murarkę ogrodową, no bo chyba że macie bardzo duży teren, ale te 300 metrów, promień 300 metrów w zupełności wystarczy. Murarka ogrodowa jako pszczoła samotnica jest bardziej wytrwała w pracy od pszczoły miodnej. Nieco wcześniej wstaje do latania. Jak jest drobny deszczyk, to jej to specjalnie nie przeszkadza. Jest bardziej odporna na warunki atmosferyczne od pszczoły miodnej, więc zapyla dużo chętniej i dużo dłużej i bardzo dużo gatunków roślin. Dlatego warto ją mieć w swoim ogrodzie. A jak ją mieć w swoim ogrodzie? Jak mówiłem, murarka jest pospolita, przynajmniej powinna być pospolita na łąkach, na wsadach, w ogrodach. W związku z tym jest szansa, że trafi do Was z najbliższej okolicy. Dlatego warto przygotować
domek dla murarki ogrodowej. To jest taki domek, który kupiłem dla swoich murarek. Chyba trzeci domek, jaki mam od tylu i tylu lat już. Mam nadzieję, że ten też posłuży dobrych kilka lat. W środku leżą rurki trzcinowe zebrane po 100 w takie pęczki, które można kupić na Allegro, można kupić w sklepach internetowych, pęczki trzciny, które mają mniej więcej średnicę 6-8 mm, bo to otwory o średnicy 6-8 mm są najodpowiedniejsze dla murarek. Można też wykonać samemu, nawiercając klocki drewna takim wiertłem 6-8 mm wzdłuż pniaka, tak żeby z jednej strony był koniec, żeby nie przewiercić się na wylot, żeby był już ten murek, przy którym będzie mogła składać swój pokarm i swoje jajeczko i zamurowywać, tak jak w trzcinie jest kolanko, tak? Więc murarka wchodzi tą trzciną i przy kolanku składa swoje pierwsze jajeczko i tak odchodzi od tego kolanka coraz bardziej ku wylotowi. I są trzciny, są, jak widzicie, nawiercone pniaki drzew. To także jest kupiony domek. Ale jak poznać, czy domek jest dobry, a który jest zły? Ten jest, no powiedzmy, zły. Dlaczego on jest zły? Po pierwsze dlatego, że tutaj mimo wszystko trochę będzie namakało, ale to jeszcze pół biedy, że będzie namakała ta trzcina. Najgorsze jest to, że ona nie jest w ogóle chroniona ani przed ptakami, ani przed myszami. Tutaj widzicie, jest siatka. W związku z tym ptaki się nie dobiorą. Dlaczego mówię o ptakach, dlaczego mówię o myszach? Bo w listopadzie mamy już te kokony, tak jak powiedziałem. I one do kwietnia czekają. A zimą zarówno ptaki, jak i myszki są głodne, szukają pokarmu. A to jest doskonały, tłuściutki, bardzo energetyczny pokarm. W związku z tym dobierają się do tych domków, wyciągają po tych trzcinach, po trzcinie, rozłupują i wyjadają kokony. I zamiast pięknego domku pełnego murarek mamy jakieś nędzne resztki. Dlatego jeśli kupicie taki domek, bardzo fajny domek, nabijcie tutaj taką siatkę heksagonalną, żeby chroniła te rurki trzcinowe przed ptakami, przed myszkami, a będzie przelot dla murarek ogrodowych. Tutaj widzicie, jest siatka metalowa, w związku z tym żadne kosy, żadne drozdy, żadne dzięcioły nie dobiorą się do tych rurek trzcinowych, nie dadzą sobie rady z nimi. Można także takie rurki trzcinowe czy kawałki drewna wkładać do butelek i wieszać na gałęziach przy drzewach. Można tworzyć spadziste daszki i tam podwiązywać pęczki trzciny. To nie ma jak gdyby jednego przepisu, nie ma jednego pomysłu. Możecie tworzyć, możecie poszukać w internecie wiele fajnych pomysłów na domki dla owadów. Ja tylko pokazuję, jakie powinny być główne zasady do tego, żeby domek dobrze służył murarkom. Mój domek stoi blisko części sadowniczej, blisko drzewek owocowych, blisko porzeczek. Stoi blisko zagonów z warzywami i blisko także szklarni. Dlaczego o tej szklarni wspominam? Dlatego, że murarka ogrodowa ma tę tendencję, że nie zgubi się w tunelu foliowym czy w szklarni. To nie znaczy, że trzeba w szklarni robić dla niej domek, wieszać jakiś taki domek. To znaczy, że ona wleci do takiego tunelu foliowego albo do takiej szklarni i będzie potrafiła z niej wrócić i z powrotem odnajdywać tę drogę. Ja bardzo często mam co roku założone gniazda murarek ogrodowych w gniazdkach elektrycznych, w tych dziurkach, które się wkłada wtyczkę. Patrzę i już zaczynają tam pracować. Muszę kupić jakieś takie zaślepki na lato, żeby je chronić, bo potem szkoda jest wydłubywać tę pracę murarek ogrodowych, ale one także potrafią
jak widzicie, założyć gniazda w gniazdkach elektrycznych w szklarni. Wielka zaleta murarki ogrodowej, bo jeżeli będziecie mieć wcześnie kwitnące pomidory, wcześniej Wam zakwitną, no to ona wleci i będzie potrafiła także je zapylić, tak jak trzmiel, chociaż jej żywot kończy się z końcem czerwca, więc wiele tym pomidorom pewnie nie pomoże. Ale postawiłem ją w tej części użytkowej. Możecie stawiać w części ozdobnej, tam gdzie macie miejsce. Ważne jest to, żeby to było miejsce w miarę nasłonecznione. Murarka nie lubi, jak postawicie ją w jakimś głębokim cieniu, nie będzie się dobrze czuła, bo ona szuka miejsca, gdzie jest ciepło. W jakim kierunku skierować w takim razie tę trzcinę, te domki, te wyloty? Otóż mam koleżankę, która ma drewniany dom kryty trzciną. Jeden spadek dachu jest od strony południowej, drugi jest od strony północnej. I w maju i czerwcu przy tej południowej strzeże wystawionej na południe jest pełno życia, pełno pszczół samotnic, które wlatują, wylatują, ciężko pracują, bo gniazda zakładają i składają jajka i znoszą ten pyłek i pracują. Od strony północnej prawie tam życia nie ma. To nam chyba wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku powinny być ustawione te domki. Najlepszy kierunek to jest mimo wszystko południe, południowy zachód, ale uważajcie, żeby pewnie nie za bardzo na zachód, bo z zachodu wieją wiatry dosyć często w Polsce zimne wiatry i zacinające deszcz. Południowy wschód, na pewno nie północna strona. Co z murarkami zimą? Co robić z zimą? Czy wydłubywać kokony, czy chować domki, chować tę trzcinę do garażu, czy nie? Ja powiedziałem o tej siatce, mówiłem o tym siatce, o biciu siatką, żeby dzięcioły nie wyjadały, żeby myszki nie wyjadały kokonów, dlatego że ja nie chowam do garażu gniazd. Ja zostawiam te domki na zewnątrz razem z murarkami i dopiero w lutym, marcu myślę, wydłubywać kokony, czy nie wydłubywać. A dlaczego? Dlaczego warto czasami wydłubywać te kokony i tak przerobić, tutaj jest 900 rurek, przerobić tak 900 rurek, wyjmując kokony, nic się nim oczywiście nie dzieje, wyjmując te kokony. Dlatego, że tutaj mogą gnieździć się także pasożyty, które nie pozwolą rozwijać się kokonom murarki ogrodowej, które zjedzą takie kokony. Pokazuję Wam teraz kokony, rurki, które leżały 3 lata bez wydłubywania, bez wyjmowania kokonów. Jak widzicie, nie ma prawie żadnych zdrowych kokonów. Są tylko gniazda pasożytów, są tylko gniazda owadów, które żywią się bądź pyłkiem, bądź żywią się, co gorsze, kokonami tych murarek ogrodowych. A jak wyjąć takie murarki? Zobaczcie, trzcina się bardzo prosto wzdłuż rozrywa i wyjmujemy kolejne kokoniki do kompletu, zbieramy, oczyszczamy je troszeczkę z tego pyłku. Upadł mi, ale łatwo jest znaleźć. I do kolekcji dokładamy i kolejny, i kolejny, i kolejny. I w ten sposób mamy oczyszczone z tych roztoczy, z pasożytów kokony murarki ogrodowej. I co potem? I potem wkładamy je do jakiegoś pudełka, byle był przewiew. Jak słoik, to niech ma dziurki w denku. Ja mam garaż nieogrzewany, bardzo chłodny, ale utrzymujący temperaturę zimą w okolicach zera, a raczej nie spada tam poniżej zera. Murarki w takiej trzcinie zimą przeżywają 20 kilka stopni mrozu, więc one są naprawdę odporne na chłody i na mrozy. I w takim pudełku przechowuję je w garażu do wiosny i takie pudełko potem
Tutaj jest daszek zdejmowany. Wypełniam to nowymi rurkami trzcinowymi domek i wkładam pod taki daszek pudełko otwarte albo z dziurkami z tymi owadami i rozpoczyna się w kwietniu cykl życiowy. Najpierw samce, tydzień, 2 tygodnie, później samice i one zajmują tutaj te wszystkie rurki. W ten sposób przedłużam czystość tej hodowli murarki ogrodowej. Nie wydłubuję co roku. Jestem chyba za leniwy, ale co 2 lata zachęcam Was, żebyście wyjęli kokony murarki ogrodowej i je wyczyścili. No i na koniec, czy ta murarka jest dla każdego? Czy ta murarka może być w każdym ogrodzie? W każdym. Ta murarka nie żądli. Ona nie ma tego instynktu, które mają pszczoły miodne. Obrony gniazda i atakowania, i żądlenia, i ochrony tego miodu. Nie. Nawet jak będziecie mieli chęć i odwagę, możecie ją wziąć do ręki. Ona nie ugryzie, ona nie żądli. W związku z tym wszyscy ludzie, którzy są uczuleni na jad pszczół, ci, którzy obawiają się o swoje dzieci, mogą hodować w swoim ogrodzie murarki ogrodowe, bo to pszczoła samotnica, bardzo pożyteczna, dająca zapylanie waszym roślinom ogrodowym i niestety coraz rzadsza, pomimo że mówi się, że jest pospolita, ale coraz rzadsza, bo pryskamy chemią, bo niszczymy te wszystkie życie owadów, bo tniemy równiutko trawniczki, bo nie uprawiamy choćby mniszka lekarskiego jako chwasta, który jest przecież miododajny i dla tych pszczół miodnych, i dla murarek ogrodowych. Także mamy wypielęgnowane ogrody pozbawione życia, a potem czasami dziwimy się i martwimy się, że nam coś nie owocuje, że jakaś śliwa, opal, przecież jest samopylna, powinna świetnie dawać świetne owoce. Nic z tego. Bez murarki, bez pszczół, w tym pszczół samotnic, nie będziecie mieć fajnych, dobrych plonów. Warto mieć nawet niewielki domek, nawet niekoniecznie kupować kokony czy pozyskiwać od znajomych, którzy mają murarkę ogrodową. Powiesić nawet taki domek, tylko pamiętajcie, żeby mimo wszystko tą siatką obić, nie wyjmować tych rurek. Niech tam się gnieżdżą też te pasożyty. Te pasożyty też są pożyteczne, ale mieć taki domek w swoim ogrodzie, choćby mały, choćby najmniejszy, albo zostawiać wycięte łodygi trzciny, miskantów gdzieś w kącie ogrodu. Niech one służą jako schronienie dla murarek ogrodowych, dla wielu przyjaznych nam owadów. Zachęcam do tego, żeby mieć ogród zgodny z naturą, miejscami półdziki. Zostawcie takie jedno miejsce półdzikie i twórzcie schronienia dla murarki ogrodowej, dla pszczół samotnic. Tyle. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was brzęcząco, jak pszczółka Maja. Subskrybujcie nasz kanał, lubcie nas. Słuchajcie naszych podcastów, naturalnie o ogrodach. Wpadajcie na poniedziałkowego live'a o godzinie 19 na nasz fanpage na Facebooku. Do zobaczenia.